absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium. The final cut. Cześć, z tej strony Kix. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku troszeczkę zabawiliśmy się w artystę. Udało nam się namalować mural. A teraz chciałbym wykonać zadanko z poszukiwaniem kryptozoologa Morella. Ale zanim to zrobimy, jeszcze chciałem wam pokazać bardzo ciekawy dialog z Kimem, który otwiera jedno z ukrytych zadań. Właśnie tutaj Kim. Yes? Powinieneś chyba wiedzieć, że nie pamiętam niczego. No response. He just arches his brow. Czuję, że muszę to powtórzyć. Nie pamiętam niczego. Bardzo dużo wypiłem. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. A co jest złego w sprawach osobistych? Not a fan. It's just the nature of lieutenancy. The RCM deploys a self-styled structure called the decomptage as its chain of command. Every lieutenant is responsible for 2 sergeants and 8 officers. That means the average lieutenant has to deal with quite a few personal affairs. Even you know this. No to się nie dziwię, że nie chce mu się gadać. W takim razie na czym powinienem się skupić? Try work, the case at hand. It can work miracles. Obawiam się, że to kwestia zdrowotna. Really? You look fine to me. Porucznik przygląda ci się, jakby oceniał stan twojego zdrowia na potrzeby triażu. Jezu, co to za słowo? Nie znam. Mowa o dużych, niewiarygodnych problemach. Zobaczyłem się w lustrze i nie miałem pojęcia, kim jestem. This psychodrama is unbecoming of an officer. To nie jest kwestia psychologii. Doszło do jakichś poważnych uszkodzeń mózgu na bezprecedensową skalę. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's lazaret. Was there anything else you wanted? No dobra, właśnie tego chciałem. Nowe zadanko, skontaktuj się z lazaretem swojego komisariatu. Wcześniej jakoś nie poruszałem tego tematu, więc jakoś nie udało mi się tego odkryć. A prawdopodobnie to jest rzecz, którą można już gdzieś przy początku gry ogarnąć. Dobra, no to szybciutko lecimy sobie do nie komisariatu, tylko do radiowozu. Zobaczmy w ogóle ten wpisik. Dobra, nic ciekawego. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, Weź radio. This is Precinct 57. How may I assist you? Alice, połącz mnie proszę z lazaretem 41 komisariatu. It will take just a moment, officer. her voices fade out into the familiar radio static. Gottlieb, what do you want? Odebrał jakiś koleś, który się nazywa Nix Gottlieb. He's carelessly chewing on a piece of hard candy. Kiepsko ze mną, doktorku. Naprawdę kiepsko. Oh, it's you. Mężczyzna sprawia wrażenie nieprzyjemnie zaskoczonego. Czyli mnie zna. Was that a snarl or a suppressed groan? No love for you here. Tak, tu ognisty. Firewalker? Oh, yes, you are. Just don't breathe in the general direction of your fire feet. Actually, wait. Do exactly that. Put yourself out of your misery.
take a deep, diaphragmatic breath in and... Słyszysz, jak robię głęboki wdech, a następnie długi wydech. Kurde, ten lekarz mnie nienawidzi. It would be an artistic statement of some kind or another. Samospalenie. A glorious sight. Your body, tired from the vastness of the visions that haunt it, burning up in a flame fed by your own living breath. Policjant dokonuje samospalenia. To brzmi jak tytuł interesującej sztuki psychologicznej, nie sądzisz? Sounds more like a newspaper headline that will surprise absolutely no one. Now, do you have any current, pressing medical problems? Zacząłem chyba cierpieć na potężny światłowstręt. That's because you're hungover. Even the radio waves coming from your direction smell like liquor. Do you feel like your eyes are twitching too? Tak. That's the tiny vessels pulsating from high blood pressure, stupid officer. You might be sustaining permanent damage to your vision as we speak. Not much I can do about it. I'm not an eye doctor. Ale jakim lekarzem jesteś w takim razie? The busy kind. It's not life-threatening, just annoying for you. I've got more important things to do here. Chyba miałem zawał serca. And you survived it. Congratulations. Are you mobile? Sort of, but by God does it burn in your chest. Tak. Even better. Anything else? I wouldn't worry about that. Officers your age have coronary trouble all the time. Also, death is a natural part of life. Nie ma to jak usłyszeć coś takiego od lekarza, nie? Śmierć jest naturalną częścią życia. Pocieszył. Accept it. The body is an object, and objects break down. Do what good you can with yours, before the rest goes too. Straciłem pamięć. Całkowicie. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol, I'm not surprised. There is no surprise in his voice, only careless superiority. Nie jesteś zaskoczony? No dobra. Coś jeszcze? What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side. You've got a whole new life now. Use it wisely. Skąd on bierze te teksty na pocieszenie? Masz amnezję? Spoko, masz nowe życie. Korzystaj. It's hard to say if he doesn't believe you, or doesn't care. No, myślę, że właśnie tego nie obchodzi w ogóle. No dobra, doktorku, ktoś złamał mi serce. Look, pal, getting pumped and dumped is not a disease. People live through it all the time. You should be happy for her. Chwila, nakręcenie i porzucenie? That's what the guys say, officer. That some chick pumped you and then dumped you, threw you away like an empty juice carton. Ups. Don't take it personally. There just wasn't any juice left in your carton, pal. Wiesz, kim była ta osoba? Mówiłem ci. You must have me confused for a close personal friend. I am not. I am a medical professional with a constant idiot emergency on my hands. Jezu, jak marudzi. One needs tending to right now, he thinks, looking around the room. God, these apes. You hear someone whine in the background. My eye, Doc, my eye. Dobra, mogę jeszcze powiedzieć, nie ma nic, co mógłbyś dla mnie zrobić? What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want another rundown of everything collapsing inside your body? Tak, chcę prawdy. You want the real, honest to God truth? Stop drinking, eat magnesium and vitamin D. Our station is not a retirement home. We don't have the funds to deal with rock stars past their prime. So it's political. You're being neglected because of political reasons. Okej. And no, I don't want to hear a political commentary on the topic. In fact, I got work to do. Some idiot has glued his eyelids shut with cyanoacrylate.
It looks like McTorson. Chyba kojarzę tego gościa. It's not fucking tak. cryo-actylate. It's super glue, Doc. Co za debil. Po co on to zrobił? No dobra, to chyba na razie wszystko. Rozłącz się. Słyszysz odgłos odkładanej słuchawki. Nagle rozbrzmiewa znajomy głos. Anything else I can help you with, officer? Dobra. Koniec. 57th, over and out. In the cabin, you see a Dobra. No i fajnie. Jak widzicie, 30 punktów doświadczenia wpadło. Także milutko. No i jak mówiłem, teraz spróbujemy wykonać zadanko Znajdź kryptozoologa Morella. Starzejący się kryptozoolog za długo już siedzi w trzcinach. Jego żona Lena bardzo się martwi. Może zdołasz go znaleźć, kiedy trafisz na wybrzeże? Tutaj jest jeszcze wpis. Powiedziałeś Lenie, że Morell nie wraca przez zepsutą śluzę wodną. Mimo to martwi się ona jego nieobecnością. Powiedz mu o tym, jeśli go spotkasz. I Lena to jest ta kobieta, która jest na wózku. Ona przebywa w Wearing in Rags. A gość powinien być tutaj gdzieś na tych uroczych moczarach, bagnach, czy jak to je tam nazwać. Kurde, od tej rozmowy z lekarzem straciłem trochę punktów zdrowia, więc sobie podbiję. Może chociaż jeden punkcik. Też czekajcie to. Dobra. 2 punkciki. No bo niestety spada mi wytrzymałość przez to, że tracę zdrowie. Dobra, gdzie oni mogą być? Już kiedyś ich szukałem. Tu jest jeszcze budynek, którego nie zwiedziłem. Dobra, to chyba są oni. Czekajcie, najpierw sobie tutaj obejrzę rzeczy. Jest jakaś puszka. Dobra, hajsik. A tu? Pełne śladów po nabojach masywne blokady wojskowe. Powoli się sypią. Co wy tutaj grzebiecie? Te wilgotne kłody czuć pod pałką. Mimo to jednak nie chcą się zapalić. A ten gościu mówi, wiele osób tęskni za starymi, dobrymi czasami. Dobra, mam jakieś spostrzeżonko. Tak blisko oceanu rozpalenie ognia graniczy z niemożliwością. A tutaj? Jakieś siatki? Maleńkie, misternie skonstruowane klatki. No dobra. Jeszcze sobie tutaj... O, jakieś uczucie. That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, being so close to the water. O. Chwila, nie widzę nic ciekawego. You don't have a reason to. Yet. O co dokładnie chodzi? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. Okej. Wewnętrzne imperium mnie tutaj coś podpuszcza. Na wodzie unosi się boja, widnieje na niej liczba 11. Coś o tej boi. A czemu ja nie widzę niby tego śladu? Może potrzebuję mieć wyższy poziom percepcji. Czekajcie, założę sobie jakieś rzeczy na percepcję. Mam jej 8. Coś tu jeszcze było na percepcję. A, okularki obniżają tę percepcję. Okej. I co? No nic nie widzę. A w ogóle to chciałem się przebrać w ten zestaw od Falm, który zdobyłem ostatnio. Czekajcie. Krawacik na wewnętrzne imperium. Nawet go i tak nie widać pod spodem. Koszulę. Może na logikę? Na dramaturgię. Nie, bokserkę założę. Taki tam bildzik pod ciało trochę bardziej. Dobra. Jest cały zestawik, pięknie. Dobra. Oh yes. Wygląda ślicznie.
Dobra. Najpierw z tym typeczkiem zagadam. Hello, I'm Gary. How do you do, officer? Kryptofaszysta Gary. Yellow man. I mean, officer. Serio? Nazwał go żółtym człowiekiem? The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about after a little probing first. Aha. I'm just waiting for my friend Morell to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Okej, czyli jednak ten drugi to jest ten gość, którego szukam. Nie jest pan fanem dzikiej przyrody? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Nikt nie jest doskonały. Na pewno ciągnęło pana do picia. Oh, I've been tempted. But someone has to stay strong for Revocall. Stwierdza i wbija wzrok w przemoczone kłody leżące u jego stóp. He pronounces Revocol with a hard K, unlike other people. To ciekawe. Serious question time. This man is no innocent. No one is. Tutaj władczość się wypowiada, więc chyba wezmę swój notatniczek. Słuchajcie. Notatniczek, który mi właśnie daje plusy do władczości. Dobra, jak przesłuchanie, to jednak założę chyba mój mundur. Albo ten, w sumie dawno w nim nie chodziłem. Dobra, gdzie to jest koszula? Na retorykę? Nie. Na logikę. Spoczko. Ale elegant, co? Dobra, okularki mam na empatię. Spoko. Opanowanie. I recepcja. Recepcja. O. Nie, czekajcie. Te buty. One dają władczość +2. Dobra, mam teraz 8 władczości. Czas go przycisnąć. No, trochę dziwnie w tych butach, ale trudno. I mean, officers. Powiedział pan Revocol. I like to pronounce it the hard way. The old way. The Vespertine way. Stwierdza, kiwając poważnie głową. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's odd. It's a secret rite. A very fringe nationalist handshake, probably. Ciekawe. To pański kubek? Pokaż mu kubek z żółtym człowiekiem. My mug? Why would you think that? Widzę, że go pan rozpoznaje w pana oczach. I may have had a similar looking mug in the past. That's all. Ja chyba go troszeczkę przycisnę. Nadal to podejrzane. Czy wspominałem, że kubek ten został znaleziony w miejscu, w którym doszło do linczu? Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. No widzisz? You're not going to find me, are you? Zobaczcie, mogę mu wypisać mandat. Wow. Na 20 reali, 100 reali, 250 reali. A co się stanie, jak będę próbował wydębić od niego 250 reali? Najwyżej sobie wczytam. Ukażę
250 reali, najwyższą z możliwych. Trochę to jest nie po polsku. Wyrwij z bloczka dróg. Oh God, 250? How am I gonna pay that? Okay, I'll work harder. I'll pay it off. I promise. Przygląda się kawałkowi żółtego papieru, przybitkowego i po chwili bierze się w garść. No dobra. It's, in a way, admirable how quickly he composes himself after such a blow. This man digs authority, even when it's bullying him. And I'll never do it again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? O, Morell się odezwał. Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Here we go. Start pumping that sweet info. No i co? To chyba nic nie dało, że mu wypisałem mandat, bo właściwie ta kasa i tak do mnie nie pójdzie. Jak zdołał pan otworzyć pojemnik na śmieci? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. O. Po co miałby pan chcieć dostać się do śmieci okolicznych mieszkańców? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Chimeans run it like a mob. Ten tylko narzeka na coraz to nowe grupy społeczne. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Czy zostawił pan ubranie ofiary morderstwa, człowieka, którego powieszono na tyłach Whirling Rags, w tym pojemniku na śmieci? Officer, please. Let me explain. It's not like that. Proszę wyjaśniać. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Dobrze, co stało się później? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Okay, I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Stwierdza porucznik z rozbawieniem. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before. But where? To ciekawe. Co to za dziwny odgłos? What sound? To brzęknięcie, które słyszałem, kiedy się pan poruszył. Really? Wymachuje powoli ramionami i tym razem ruchowi nie towarzyszy żaden dźwięk. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. Every day, the wind shifts the reeds and whatever was left in them. Tambourines and condom wrappers, plastic and glass bottles, the smell of decay. The sound you heard was not the sound of something easily abandoned. No właśnie. Ja pamiętam, że jest tutaj opcja na zdobycie ostatniej części pancerza. I hope I could help your investigation, in my small way. Don't be so relieved yet, Gary. This bad cop may have been in your apartment, admiring your mug collection. Perhaps a little intimidation? Jest rzut na opanowanie.
Tutaj można zdobyć właśnie ostatnią część pancerza podczas rozmowy z nimi, tylko tak. Opanowanie, czekajcie. To mi daje minusy do opanowania. Czekajcie, czy coś jeszcze mi daje minusy do opanowania? Chyba nie. Dobra. Chyba będę musiał przyćpać. Czekajcie, mam 9 percepcji. Ponoć, żeby zdobyć tę część pancerza, trzeba mieć 10 percepcji. Chociaż myślałem, że 10 percepcji będzie potrzebne do tego, żeby w ogóle usłyszeć to brzdękanie. Dobra, wezmę sobie zwykły speed. Dobra. Mam 10 percepcji, 6 opanowania. Nice. Chyba to jest wszystko, co mam na opanowanie. Wydaje się... O, jeszcze te wódki zielone. Chociaż czekajcie, muszę mieć 10 percepcji. Dobra. Spróbujemy z tym Always a rzutem. pleasure to see officers. No dobra. Czemu on tak się wierci? Przeanalizuj stan psychiczny Garego. +1 za pobrzękiwanie, +1 za chęć noszenia pancerza, +1 za myśli o pancerzu. 83% szans. Czemu się pan tak wiercisz? That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Pewnie tam coś ukrywa. Coś, co nosi pod spodem? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Widzę, że jest pan koneserem wysokiej klasy sprzętu bojowego. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. Wyjaśnia, rozpinając koszulę. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Pod rozpiętą koszulą widać lśniącą białą ceramikę. Cienka warstwa zazębiających się płytek pokrywa jego wychudzony tors. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. This shame is surprisingly sincere. Gary, what's going on? Cicho tam. Later, Morell. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Proszę dać mi ten pancerz natychmiast. He sighs again, O tak. hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Zarąbiście. Zdobyłem napierśnik Fairweather T500. But so light to hold, like a bag of cotton. This is it. This will protect your mortal shell. Don it and live. Nieźle. Czemu tak naprawdę wyrzucił pan te ubrania do śmieci? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. I co, i to usprawiedliwia cię? Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. It's okay. It was a loose end, and you're tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy.
most of them sided with the king when... It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Czemu mnie pan okłamał, Gary? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But... The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Nie ma dość siły, aby odpowiedzieć krzykiem. Wie pan, kto zabił Wisielca? I always thought it was the Union. Some Union hardasses. Lynched him because of the strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. This is all he knows. Czy to już wszystko, Gary? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. No i zobaczcie, wykonałem zadanko, kto zostawił ubrania w śmietniku. Dobra, mam jeszcze parę pytań do niego. Ale muszę obczaić mój nowy pancerz. Dobra, sprawdziłem sobie jeszcze w międzyczasie w necie, ale okazuje się, że jest jeszcze jedna część pancerza i jest to hełm. Ale cóż, popatrzmy, jak wygląda ten napierśnik. Napierśnik Fairweather T500, +1 do progu bólu, grubsza skóra, +1 do siły woli, przypływ pewności siebie, -1 do empatii, mania nietykalności. Zobacz, jak on w nim wygląda. Okej, on jest zamiast koszuli. W ten sposób. Już prawie całość. Ale jeszcze spodnie. Co, spodni nie będzie? Dobra, może i nie będzie tych spodni. Spoko. Bardzo fajnie ten zestawik się będzie prezentować później. No dobra, ja wrócę sobie do mojego sportowego zestawu. Od firmy Falm. Always a pleasure to see an officer of the law. I mean, officers. Jasne. Wie pan coś o mężczyźnie powieszonym na podwórzu na tyłach Whirling Rags? I told you everything. I just took the queerest, that's all. I promise. I don't know anything else. Pan też jest kryptozoologiem? No. I help Morell with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. There probably is a follow-up to this, but you can't think of any. Doesn't matter. Waste of time anyway. Gotta keep moving. Był pan zaskoczony widokiem mojego kolegi, porucznika Kitsuragiego. I'm sorry for what I said. Odpowiada, po czym milknie. This man is truly sorry for underestimating the honor and military might of the Seolite man. No i dobrze. A więc mieszka pan nieopodal, panie Gary, w lokalu w Martinez? Wskaż w jego kierunku. Sure do, officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Czy pana drzwi nie były ostatnimi czasy otwarte? In my home. Yes. When I was going to... How did you know? Ale go nastraszyłem, co? Nieważne, chciałem tylko spytać, czy pana drzwi nie były ostatnio otwarte. Teraz już wiem. Is this about the Union? Did the big man open the door? Nie, ja to zrobiłem. Na jego prośbę. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. Mężczyzna rozgląda się wokół i zaczyna mówić szeptem, aby upewnić się, że nikt nie podsłucha waszej rozmowy. As he lowers his tone, he hunches his back. Naprawdę nie wiem, o co w ogóle chodziło. Ja tylko otworzyłem drzwi. Whatever it is, tell him I'm silent as the grave. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. I won't do it again.
If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. The weather vane has turned. He cannot be unturned. He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door-opening operation. Kimowi spodobało się, że troszeczkę rasistę nastraszyliśmy. No dobra, dziękuję za współpracę. Odejdź. Dobra, udało mi się zdobyć kolejny punkcik. I zadanko. Dobra. To czas pogadać z Morellem. Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not... There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Pan jest zapewne Morell, kryptozoolog. To what do I owe the pleasure? Przysyła mnie Lena. Bardzo się o pana martwi i czeka, aż pan wróci. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the A81. I teraz mogę się przyznać, że to ja ją uszkodziłem. Albo nie. Dobra, powiem. Tak, to moja sprawka. Uszkodziłem śluzę swoim powozem motorowym, ale jest już naprawiona. Droga stoi otworem. You broke the water lock with a motor carriage? But there was a billboard in the canal. Not a vehicle. It said Samaran Butter. W sumie ma pan rację. To była głównie wina znaku. Tak czy inaczej możecie już wracać. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. No właśnie. Ruszaj dupa. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Związuje ponownie fragment siatki, który rozplątał wiatr. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Czekaj, go tutaj przekonać. Dobra, pogadam na razie. Proszę powiedzieć mi o tym straszyku, którego pan szuka. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Czemu jest taki trudny do znalezienia? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators, or scientists, in our present case. Tak gwoli wyjaśnienia troszeczkę. Kryptozoologowie zajmują się poszukiwaniem zwierząt, w których istnienie nikt nie wierzy. Także to, co gada, to może być po prostu stek bzdur. Także zwróćcie na to uwagę. Okej. Jakich wyspecjalizowanych technik używa straszyk, żeby się ukryć? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Jak duży jest ten straszyk? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Seems puny, to be honest. Czemu aż tak obchodzi pana jakiś patyczak? Nie wydaje się równie barwny co inne kryptydy, o których słyszałem. typical rookie assumption.
Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of any cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long, would be glory itself. Może, jakby istniał prawdopodobnie. Dobra, czego się pan dotąd o nim dowiedział? very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Czyli nikt go nigdy nie znalazł? Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. Powiada kryptozoolog tak szorstko, że sam wydaje się tym zaskoczony. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Lena mówiła, że był on widziany tutaj, w Martinez. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. A może insulidiański straszyk wyginął? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Niepowodzenie, encyklopedia. A parthenogenezy? Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Niestety ten strój, który mam na sobie, nie jest zbyt dobry do przemyśleń, że tak powiem. Raczej plusy same są na ciało. Dobra. Powiem, to całkiem sprytne. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. There's nothing dispassionate about the way he talks about the insect. Okej. No dobra. To była ciekawa opcja. Chyba zmienię sobie po prostu strój na czas rozmowy z nim. Pójdę już. Dobra, i na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz albo subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!